Witam serdecznie w kolejnym odcinku. Słuchajcie, zapraszam Was dzisiaj do następnego odcinka, który jest poświęcony tak naprawdę BMW M3 E92. W poprzednim odcinku mówiłem i pokazywałem o tym, co tak naprawdę przyjechało, jaki stan, jaki samochód, no i oczywiście co nas spotkało. Dzisiaj samochód znajduje się w lakierni i przyjechało parę części, no i oczywiście trochę już zostało tych części, które zostały przywiezione, zamontowanych. Słuchajcie, zapraszam do odcinka, zobaczycie, co się będzie działo. Zaczniemy, słuchajcie, od powiedzenia, co tak naprawdę było uszkodzone. Znaczy, w poprzednim odcinku chyba mówiłem Wam, co jest uszkodzone i tylko, że teraz zdecydowanie więcej nam się rzeczy pojawiło z chwilą, kiedy rozebraliśmy pół, że tak powiem, tej części auta. Na pewno trzeba było wymienić ten plastik, to jest element, który trzyma chłodnicę, więc on był tutaj uszkodzony i na pierwszy rzut oka nie było widać i myśleliśmy, że damy radę posklejać, ale oczywiście trzeba było to wymienić. Cholernie drogi element, który nowy kosztuje około 1800 zł. Trzeba było wymienić, bo nie dali rady byśmy tego wszystkiego spasować. Na pewno chłodnica oleju przyjechała nowa, wahacz, plus do tego jeszcze taka rurka, która idzie do zbiorniczka. Zbiorniczek, słuchajcie, miał jedno połamane mocowanie, ale udało nam się to skleić bez oczywiście konieczności wymiany tego całego zbiorniczka. Ten pas karbonowy był delikatnie tylko tutaj, był delikatnie tylko uszkodzony, więc no, nie będziemy tego wymieniać nadgorliwie, bo nie jest na tyle uszkodzony, żeby po prostu nie utrzymać potem żadnych linii, które tutaj oczywiście po zamknięciu maski i tych wszystkich złożenia tego wszystkiego do kupy powinny się utrzymywać. Słuchajcie, jeżeli chodzi o elementy blacharskie, to zamówiłem próg, znaczy nakładkę progu, no to już w używce kupiłem. W używce też kupiłem błotnik, cały kompletny, zderzak kompletny, tylko że troszeczkę w innym kolorze. No i słuchajcie, lampę. Lampę chyba zaraz Wam pokażę, jaką kupiłem, a to też między innymi musicie wiedzieć, że kupiłem ją z Ameryki za pośrednictwem mojego kolegi, który mieszka w Ameryce i wyczaił taką lampę. I słuchajcie, zaraz Wam pokażę. Lampa przyjechała z Ameryki. Też oczywiście jest w używce, bo nowa, słuchajcie, naprawdę kosztuje bardzo dużo i kalkulacja na nowych częściach taka by była słaba. Lampy amerykańskie też charakteryzują się, to też trzeba było zwrócić uwagę na to, że takim malutką diodką, która się pali. Europejskie wersje chyba tego nie mają, więc musieliśmy wyszukać odpowiednik tej lampy, która oczywiście będzie pasowała. Jest kompletna, niepołamana, w bardzo dobrym stanie. Słuchajcie, koszt chyba 2500 zł, więc naprawdę wraz z przesyłką, ze wszystkimi elementami związanymi z całym tym transportem. Jeżeli chodzi o środek, to mam jakby problem z wyszukaniem tych listew i zestawu głośników, które były dedykowane do tego auta. Szukam na różnych forach. Jeżeli macie możliwość mi pomóc, to piszcie w linku, czy jesteście w stanie mi pomóc, bo zostały przy transporcie wykradzione wszystkie głośniczki, które są tu oczywiście zamontowane, no i oczywiście ta listwa też gdzieś i ten boczek muszę kupić w tej samej takiej tej chromowanej, z tą samą chromowaną listwą. Pomyślałem sobie, że fajnie by było, skoro ten samochód ma charakter taki, wiecie, wyścigowy i też jakby zadzior, to pomyślałem sobie, że wymienię kierownicę. Ta kierownica jest oczywiście od innego modelu, bo moja kierownica poszła do obszycia. Tutaj posiłkowałem się firmą, która profesjonalnie się tym zajmuje i wyobraźcie sobie, że też między innymi wysłałem mieszek i gałkę, ale powiedzieli, że ona jest w tak dobrej kondycji, że bez sensu byłoby jeszcze raz obszywać, bo naprawdę oryginał to oryginał. Natomiast kierownicę pokażę Wam później. Kierownica poszła oczywiście do obszycia, połowa tej, jakby ta część została zrobiona w takiej skórze, gładkiej skórze, a to już będzie alkantarą wraz z taką obwódką czerwoną chyba, czy żółtą, już nie pamiętam, ale to już jak będziemy montować na koniec, to Wam pokażę. Idziemy dalej.
Jeżeli chodzi o klapę, to w poprzednim odcinku pokazywałem Wam, że ta klapa jednak została uszkodzona w transporcie. No i tutaj firma transportowa stanęła na wysokości zadania i oczywiście odesłała nam klapę, która no, nie jest w kolorze, no ale trudno. No, przynajmniej zrobili co mogli i takie zadośćuczynienie to przysłanie klapy, która jest od tego samochodu. Zderzak oczywiście został już zdemontowany i jakby on też jest lekko uszkodzony, ale nie na tyle, żeby wymieniać go na nowy, więc firma pana Andrzeja, oczywiście, w którym w tej chwili się znajdujemy, czyli Car Service w Białymstoku, stanie na wysokości zadania i zrobi ten zderzak tak, że nie będzie się do czego przyczepić. Słuchajcie, ja tak naprawdę chciałbym zadać pytanie dla Was, bo zdecydowałem się na zakup używanych części, czyli zderzaka, przedniego zderzaka, progu tego, nakładki tego progu, plus do tego ten błotnik. Natomiast z klapą borykałem się z zakupem nowej. I chciałbym poznać Waszą opinię, czy kupilibyście klapę nową, która kosztuje majątek, słuchajcie, i tak jak w przypadku lampy, trochę się to mija z celem i ta kalkulacja mogłaby być taka już nieadekwatna do moich zamierzeń. I pytanie jest, czy kupilibyście tą klapę nową, dali do malowania, czy kupilibyście tą, którą Wam za chwilę pokażę. Chodźcie. Składzik pana Andrzeja. Patrzcie, postanowiłem kupić pokrywę silnika z karbonu. Do tego, że tak powiem, zadania zatrudniłem firmę, która się tym trudni dosyć profesjonalnie i jakby muszę Wam przyznać, że jakość wykonanej tej klapy jest naprawdę na wysokim poziomie, natomiast wszystko zostanie zweryfikowane w momencie, kiedy założymy tą klapę i samochód, że tak powiem, wyjedzie na słońce. Ja już widzę tutaj parę skaz, które są na tej klapie, ale no, słuchajcie, no klapa, ta pokrywa kosztuje 3000 zł, a nowa jakby pokrywa kosztuje około 5, chyba 500 zł w serwisie i plus trzeba ją malować. Więc jakby pokusiłem się, że jednak fajniej by było zastosować karbonowy element, tak duży, no i przede wszystkim lekki. Mam nadzieję, że postąpilibyście tak samo, aczkolwiek jeżeli nie, to fajnie by było, żebyście napisali w komentarzu, jak Wy byście postąpili, będąc na moim miejscu. Słuchajcie, w dzisiejszym odcinku to będzie już wszystko. No i tak tych części nie ma co wszystkim Wam pokazywać, no bo to pokazywać używane części, które są w innym kolorze, jest bez sensu. Zobaczycie w kolejnym odcinku, jak już samochód będzie już przygotowany, albo już praktycznie gotowy do zarejestrowania, że tak powiem, jazdy. Żegnam się z Wami i oczywiście wpadajcie na mojego Instagrama, tam się też dużo dzieje. No oczywiście łapki w górę i subskrypcja mile widziana. Strzała. Idę do środka. O! Otwórz drzwi. Ty, jeszcze raz. O nie, bo ja muszę, bo się przewrócę. Się skupiam na tym, bo się przewrócę. Jak tak o? Słuchaj, bo ja zapomniałem, co mam powiedzieć. Co wjechało z przodu? Samochód... Jest zamknięty. I podtrzymaj, ja to zaczniemy to... Tak, o tak zrobimy, dobra.